Ostatnio dostałem od Was kilka wiadomości z pytaniem, co sądzę o nowym zestawie od Shima Alpha. Ten polski producent wprowadził Shimę Alpha mniej więcej w połowie 2024 roku na rynek i ten zestaw jeszcze póki co nie cieszy się dość dużą popularnością, ale myślę, że w nowym sezonie motocyklowym coraz więcej motocyklistów może się zastanawiać, czy Shima Alpha jest właśnie dla nich, czy spełni ich oczekiwania. Dlatego w tym materiale przyglądnę się, jak ten zestaw jest skonstruowany, co oferuje motocyklistom i ewentualnie czego mu brakuje. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Shima Alpha to zestaw turystyczny, to kurtka i spodnie, które zostały wykonane z tych samych materiałów w podobnej technologii. To pomysł Shimy na taki zestaw turystyczny trzywarstwowy. W tym momencie to, co widzicie, to jest warstwa bazowa, taka kurtka najważniejsza, podstawowa, którą zawsze będziecie mieć na sobie, jeżeli będziecie korzystać z Shimy Alpha. Natomiast do zestawu dołączona jest jeszcze warstwa wewnętrzna, taka ocieplina, która przyjęła tutaj formę takiego dresu. Wygląda on naprawdę bardzo dobrze, także można go wykorzystać na co dzień, czy to na postojach, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jest niezwykle ciepły dres. Trzecią warstwą, która jest tutaj istotna z punktu widzenia korzystania z tego zestawu, to jest warstwa wierzchnia, to jest membrana, którą zakładacie właśnie na tą kurtkę bazową. I te trzy warstwy można wykorzystać w różny sposób, w zależności od tego, w jakich przyjdzie jeździć warunkach pogodowych. Ale jakie by te warunki nie były, to i tak zawsze na sobie będziecie mieć właśnie tą bazową kurtkę. I oczywiście bazowe spodnie, ale zacznijmy od tej kurtki, jak ona została wykonana. To jest kurtka, która jest wykonana z poliestru, wzmacniana delikatnie domieszką poliamidu. Te warstwy poliestru przyjęły tutaj formę materiału ripstop, bardzo odpornego na ścieranie, mogłoby się wydawać. Ten ripstop mamy tutaj na kołnierzu, przy zamku, również oczywiście w miejscach narażonych na przetarcie, czyli tutaj na łokciach, na barkach. Kieszenie zostały z tego materiału wykonane i kieszeń, która jest też na plecach. Mamy tutaj protektory na barkach, na łokciach i również na plecach. To już jest w zestawie i to są protektory Air Force na drugim poziomie, jeżeli chodzi o pochłanianie energii. O ile te Air Force'y niekoniecznie na barkach i na łokciach się sprawdzą, dlatego że tutaj te protektory są zakryte tym materiałem poliestrowym ripstopowym, który raczej średnio oddycha. Natomiast z tyłu ten protektor pleców jest dość istotny, dlatego że on będzie bardzo dobrze współpracował właśnie z tym panelem meszowym. Te panele meszowe dają ogromną wentylację. Po lewej, po prawej stronie na klatce piersiowej i duży panel na plecach, ale również panel, który się ciągnie od pachy aż praktycznie po mankiet. To jest mesz, który jest niezwykle miękki, delikatny. To nie jest taki steel mesh, który daje wrażenie bardzo odpornego na ścieranie. Cała ta kurtka, ale również i spodnie mają certyfikat pojedynczego A. I tu mogłoby być moim zdaniem trochę więcej. Oczekiwałbym od zestawu turystycznego trochę więcej, jeżeli chodzi właśnie o certyfikat odporności na ścieranie. Kurtka przyjęła tutaj formę kurtki takiej trochę turystycznej, adventurowej bym nazwał, dlatego że jest ona przedłużana. Ma kieszenię cargo tutaj po lewej i po prawej stronie, kieszeń wodoodporną, która jest wewnętrzna, no i też kieszeń tutaj na piersi, którą można wykorzystać. Dodatkowo jest jeszcze kieszeń na dodatkową warstwę albo na rękawice tutaj z tyłu na plecach. I też pojawia się kieszonka, która w kurtkach turystycznych teraz, nie powiem, że jest podstawą, ale dobrze, że jest. To jest taka kieszonka na przedramieniu, która pozwala tutaj włożyć kartę, dokumenty, coś, do czego chcemy mieć szybki dostęp. Kurtkę i spodnie, te bazowe, możemy spiąć krótkim zamkiem, więc możemy z tego zrobić zestaw. I to jest w tym momencie taka kombinacja do jazdy w lecie, w takie bardzo ciepłe dni. Nie mamy tutaj niestety kontroli nad wentylacją. Jak pewnie zauważyliście, nie da się tego zamknąć. Jedynym sposobem tak naprawdę na zamknięcie wentylacji jest nałożenie warstwy wierzchniej. Warstwa wierzchnia przyjęła tutaj formę takiej kurtki membranowej. Jeżeli chodzi o parametry tej membrany, to nie wygląda to źle. Mamy tutaj 10 000 mm słupa wody, jeżeli chodzi o wodoodporność i oddychalność na poziomie 8000, więc to jest taka naprawdę dobra, podstawowa membrana. Plusem tej membrany jest to, że po pierwsze ma regulację, więc możemy to dopasować do sylwetki, a po drugie ta membrana ma wentylację, więc kiedy jest chłodniej, ale nie na tyle, żeby całkowicie zamknąć się pod membraną, to można skorzystać z tej warstwy izolacyjnej, ale na przykład z otwartą wentylacją, więc dać sobie jeszcze dodatkowo komfort. Natomiast jeżeli okaże się, że jest chłodno, jest zimno, to wtedy warto wykorzystać warstwę wewnętrzną, czyli właśnie ten dres, który jest niezwykle ciepły i daje nam tutaj taką całą już jakby gotowość do jazdy, nawet naprawdę w najgorszych warunkach
pogodowych. Nie każdemu może ta warstwa wewnętrzna spasować, dlatego że zarówno spodnie, jak i ta góra jest tak skrojona i tak zaprojektowana, żeby to była warstwa wewnętrzna, żeby nie wystawała oczywiście poza tą warstwę bazową. Więc na przykład dla mnie, dla osoby, dla której rozmiar L jest idealny, to jednak ten dres ma zbyt krótkie rękawy. I nie za bardzo jestem w stanie wykorzystać to jako warstwę do chodzenia na co dzień. Całe szczęście, że Shima w swojej ofercie również będzie miała bluzę osobno w ofercie do kupienia, więc może gdy się dogadacie odpowiednio ze sprzedawcami, ze sklepem, uśmiechniecie się do nich, to może uda się na przykład podmienić, czyli weźmiecie tak naprawdę L-kę, ale zamiast bluzy L-ki to weźmiecie sobie bluzę XL-kę. Kwestia, myślę, że dogadania, więc trzymam kciuki, żebyście trafili na dobrego doradcę, dobrego sprzedawcę, otwartego na tego typu manewry. W takich zestawach turystycznych kilkuwarstwowych istotne jest dopasowanie, bo kiedy wypniemy albo nie założymy warstwy wewnętrznej, tylko będziemy mieć samą bieliznę termoaktywną czy jakąś koszulkę, to warto, żeby ten zestaw sobie dopasować. Więc na mankiecie rękawa mamy rzep. Rzep jest również tutaj na przedramieniu i rzep jest również tutaj na bicepsie. Ja może nie jestem super zwolennikiem rzepów, rozwiązań tego typu, ale rozumiem, że tak tutaj zostało to wykorzystane. Natomiast plusem jest to, że ten rzep nie łapie się za ten mesh, więc raczej nie powinno tutaj dochodzić do żadnego zaciągania tego materiału, nie powinien się ten mesh w żaden sposób mechadzić z czasem podczas użytkowania. Więc mamy tak rękawy regulowane, natomiast w pasie tutaj po lewej, po prawej stronie są też paski ściągające, więc możemy dodatkowo jeszcze tutaj w pasie sobie dociągnąć. Jeżeli chodzi o biodra, to po lewej, po prawej stronie są zamki do zwiększenia obwodu, ale również jest gumka ściągająca, która jest tutaj z przodu, więc możemy sobie dopasować również tę kurtkę w biodrach. Spodnie natomiast są wykonane z bardzo podobnych materiałów, czyli też mamy duże panele z materiału ripstop. Te panele są na udach, ale również i na kolanach, zabezpieczają przed przetarciami i też mamy duże panele meszowe na udach, na nogawkach i również w kroku. Jest też warstwa wewnętrzna, która też przyjęła tutaj formę dresu, takiego zwężanego i też mamy warstwę zewnętrzną, odpinane nogawki po lewej i po prawej stronie i też mamy możliwość otwarcia wentylacji. Jeżeli chodzi o same nogawki, to są one dość wąskie, więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby dodatkowe jakieś ochraniacze zewnętrzne, to może być problem z dopasowaniem. Te nogawki są na tyle uniwersalne, jeżeli chodzi o dół tej nogawki, że możecie zarówno włożyć te nogawki do butów, ale też na przykład do butów adventurowych jesteście w stanie tak dopasować te nogawki, że założycie tę nogawkę na buta. Więc nie jest wymagane, żeby jeździć tylko z nogawką wewnątrz. Po prawej stronie mamy duże kieszenie typu cargo, więc całość możemy spiąć z kurtką też krótkim zamkiem, więc daje to nam całkiem fajny zestaw turystyczny, ale nazwałbym ten zestaw turystyczny raczej takim zestawem touringowym, asfaltowym, może na lekkie szutry. Jednak krój tego zestawu powoduje, że gdy stoimy na podnóżkach motocykla, nie jest do końca tak komfortowo, jakby się mogło wydawać, więc raczej to jest zestaw do takiej jazdy po prostu touringowej, z takim sporadycznym zjazdem z asfaltu. Jakość wykonania wydaje się być całkiem niezła, natomiast jedyną moją uwagą jest tutaj ten certyfikat, bo mamy tutaj certyfikat na poziomie pojedynczego A. Moim zdaniem jest to trochę za mało i tej rzeczy bym się chyba najbardziej czepił w tym zestawie i nad tym bym się zastanowił, czy nie dało się z tego zrobić czegoś więcej wycisnąć niż tylko pojedyncze A. Ale poza tym uważam, że to jest zestaw bardzo uniwersalny, może nie na każdą pogodę, bo jednak brak kontroli nad wentylacją w tej warstwie bazowej może powodować pewien dyskomfort. Nie każdy będzie chciał zakładać od razu membranę przeciwdeszczówkę, żeby zamknąć sobie tę wentylację, więc zapewne nie jest to zestaw dla każdego, ale wielu osobom może się sprawdzić i może się okazać, że to będzie po prostu strzał w dziesiątkę. Zestaw Shima Alpha, ten zestaw turystyczny występuje w różnych wariantach kolorystycznych, więc naprawdę każdy dopasuje do swoich gustów, do potrzeb, do motocykla, którym jeździ. Linki do zestawu, do kurtek i do spodni Shima Alpha zostawiam w opisie do tego materiału. Tam możecie oczywiście sprawdzić warianty kolorystyczne, ceny, dokładne specyfikacje techniczne. Jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i widzimy się w kolejnej prezentacji. Trzymajcie się, cześć!